Cześć moi drodzy, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Dzisiaj pokażę wam, jak wykonać makijaż i fryzurę Elzy z filmu Kraina Lodu. Zdecydowałam się na trochę odważniejszy makijaż z przymrużeniem oka, bo Elza jest animacją, dlatego właśnie zrobiłam oczy trochę w stylu animek. Mam nadzieję, że look się wam podoba i jeśli tak, to oczywiście zapraszam na tutorial. Użyję jasnego podkładu i pędzelka do stemplowania, bo Elza ma porcelanową karnację bez niedoskonałości. Pokrywam też usta, bo jeśli będą bezbarwne, będzie je łatwiej potem pomniejszyć. Pamiętajcie też, żeby pokryć szyję, dekolt, uszy i ogólnie wszystkie wystające elementy skóry. Teraz nałożę jasny korektor pod oczy, wokół nosa i na niedoskonałości. Robię to po to, żeby utworzyć jak najbardziej jednolitą powierzchnię. Pokrywam nim też usta, żeby bardziej wtopić je w skórę. Czas na puder! Za pomocą puszka nakładam transparentny puder matujący na całą twarz. Wiadomo, że animacje się nie świecą. Teraz muszę założyć soczewki. Niestety okazało się, że soczewki, które kupiłam, są za ciemne i nie wygląda to tak jak chciałam. Wezmę ciemnobrązową kredkę do brwi i zacznę rysować brwi Elzy. One są dosyć cienkie i płaskie i załamują się dopiero na końcach, więc obniżę kredką mój łuk. Wewnętrzna część jest nieco podniesiona względem reszty, więc dorysuję parę włosków, tak żeby wydawała się wyższa. Teraz użyję najjaśniejszego cienia z palety Zoewa Smoky i puchatego pędzelka i nałożę cień pod łuk brwiowy i w wewnętrznym kąciku, żeby rozjaśnić oko. Użyję białej farby do ciała i ściętego pędzelka. Lepiej oczywiście, jak macie, użyć białej kredki do oczu, ale ja gdzieś swoją zapodziałam. Teraz będę tworzyć większe oko. Pokrywam białą farbą linię wodną i robię też kreskę na dolnej powiece, ale pod linią rzęs. Wyciągam ją w wewnętrznym i w zewnętrznym kąciku, tak żeby optycznie powiększyć oko wzdłuż i wszerz. Na górnej powiece maluję białą kreskę nad zewnętrznym kącikiem i wyciągam ją tak, żeby połączyła się z dolną kreską. Czas obrysować oko. Eyelinerem w żelu robię cienką kreskę wzdłuż linii rzęs, ale w zewnętrznym kąciku prowadzę ją nad białą farbą, żeby zachować to powiększenie oka, które przed chwilą zrobiłam. A dolną powiekę obrysowuję trzymając się dokładnie tej samej zasady, czyli prowadzę czarną kreskę tam, gdzie kończy się biała. Tym sposobem, jak widzicie, tworzę nowy kształt oka. Fioletowym cieniem i precyzyjnym pędzelkiem ukształtuję w prostokąt górną powiekę. Elza ma bardzo specyficzny kształt oka, który przypomina właśnie prostokąt. W wewnętrznym kąciku idzie prosto do góry, potem płasko i w zewnętrznym znowu do góry. Tym samym cieniem przyciemnię zewnętrzną część prostokąta i dokładnie tak samo zrobię w wewnętrznym kąciku, jeszcze bardziej wzmacniając ten prostokątny kształt. Użyję teraz perłowego fiołkowego cienia i wklepię go w zewnętrznym i wewnętrznym kąciku. Jasnofioletowy cień wklepię w sam środek powieki, żeby utworzyć iluzję bardziej wypukłego oka. Burgundowym cieniem rozetrę górną granicę fioletu. Ogólnie staram się tutaj po prostu odtworzyć takie same kolory, jakich używali animatorzy. I oczywiście korzystam ze zdjęć Elzy z filmu. Czystym pędzelkiem rozetrę granice cieni, tak żeby były bardziej przydymione. Tym samym matowym fioletem pokryję dolną powiekę, oczywiście idąc cały czas pod czarną linią. Dzięki temu narysowany kształt stanie się bardziej rzeczywisty. Teraz podkręcę rzęsy i wytuszuję je tuszem. Głównie tuszuję środek i wewnętrzny kącik oka, a dolnych rzęs nie maluję w ogóle. Na górną powiekę nałożę pełne rzęsy, a na dolną krótkie kępki. Czarna linia wyznacza mi miejsce klejenia rzęs. Tutaj tak samo trzeba uważać, żeby nie pokryć białej farby i przykleić rzęsy tuż nad nią. Na dolnej powiece przyklejam parę kępek i tak samo kleję je do czarnej linii, a nie do moich prawdziwych rzęs. Jasno-różowym różem i puchatym pędzelkiem obficie pokrywam policzki, no bo w końcu jest to kraina lodu, więc musi być mi zimno. I ten sam róż przeciągam też na nos, bo wiadomo, że jak marzniemy, to wyglądam jak Rudolf. Kredką do brwi w chłodnym odcieniu dorysowuję piegi. Robię to dokładnie tak samo jak w przypadku Ciri. Raz przyciskam mocniej, raz słabiej. Ogólnie chodzi o to, żeby piegi były rozmieszczone tak zupełnie przypadkowo. Nakładam je na górną część policzków i na nos. Teraz delikatnie przyklepuję piegi palcami, żeby wyglądały bardziej naturalnie i wtopiły się lepiej w skórę. Pomieszam różne odcienie szminek i precyzyjnym pędzelkiem zacznę rysować nowy, mniejszy kształt ust. Przyznam, że jest to dla mnie spore wyzwanie, bo mam dużo większe usta od Elzy, a dodatkowo moje są o wiele bardziej wypukłe, więc zawsze będzie u mnie widoczna ta linia załamania, nawet jak pokryję ją ciemniejszym podkładem. Makijaż gotowy i teraz czas na włosy. Biorę puder zwiększający objętość i oddzielam pierwszą partię włosów.
sypię puder u nasady i masuję. Tak samo robię z przodu i z każdą pozostałą partią. Teraz lekko tapiruję każdą z partii i dzięki temu, że nałożyłam wcześniej puder, będzie się tapirowało o wiele łatwiej i o wiele szybciej. Delikatnie przeczesuję przód, żeby go wygładzić i pozbyć się ewentualnych kołtunów. Teraz wyglądam jak gwiazda rocka z lat 80. Zbieram środkową partię grzywki i będę zaczynać warkocz francuski, czyli dobierany. Jeśli nie wiecie, jak się go robi, to pierwszy splot zaczynamy normalnie, czyli przekładamy boczne partie nad środkową. Teraz zaczynam dobierać włosy z boku do bocznego pasma warkocza. Zbieram dużą część i przeplatam ją razem z bocznym pasmem nad pasmem środkowym, tak jak w normalnym warkoczu. Teraz robię to samo po drugiej stronie, staram się ogólnie brać pasma podobnej wielkości. Łączę je z bocznym pasmem warkocza i przeplatam nad środkowym. I dokładnie tak samo robię z resztą włosów. Teraz zaczynam kierować warkocz w jedną stronę i zwyczajnie ściągam mocniej pasma z mojej lewej strony, żeby warkocz samoistnie się na niej układał. Kiedy skończą się nam włosy do dobierania, kontynuujemy zwykły warkocz i jak widzicie co jakiś czas potrząsam tymi pasmami, żeby bardziej je poluzować, bo potem warkocz będzie łatwiej powiększyć. Związuję warkocz przezroczystą gumką i zaczynam wyciągać i luzować wszystkie pasma. Dzięki temu warkocz nabierze dużej objętości. Teraz czas na gwiazdki. Narysowałam je na kartonie i później wycięłam. Pokryłam jasną błękitną farbą, na środku dodałam trochę ciemniejszej i na koniec zrobiłam smugi białą farbą, tak żeby naśladować padanie światła. Ramię największej gwiazdki wkładam w gumkę, a resztę zaplątuję w warkocz. Żeby lepiej się trzymały, można je spryskać dużą ilością lakieru lub żelu w sprayu. I tak wygląda skończony look Elzy. Możecie już zacząć czarować. Jeżeli chcecie, żebym robiła więcej takich właśnie odtworzeń różnych postaci z gier albo z filmów, dajcie znać w komentarzach. Jeżeli podoba się Wam look Elzy, pamiętajcie, żeby dać łapę w górę. Możecie tutaj od razu subskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, a klikając po prawej możecie przejść do mojej charakteryzacji na Ciri. Jak zwykle bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!